Pokażę Wam dzisiaj fajne narzędzia od Makera, które są wyjątkowo dobrze oceniane i osobiście uważam, że każdy profesjonalny window cleaner powinien mieć w swoim zestawie. Zatem zostawcie suba pod filmem, no i lecimy z materiałem. Na pierwszy ogień Maker Track Brush Plus. Jest też szczoteczka do czyszczenia w różnych zakamarkach. No i urządzenie bardzo proste, aczkolwiek no jest bardzo fajnie zrobione. Tutaj kąt tej rękojeści jakby idealnie pasuje do właśnie czyszczenia tych zakamarków. Jak widzicie, ta szczoteczka też jest dość cienka w przekroju, więc jak macie taki zakamarek 90-90 stopni albo nawet bardziej ostry gdzieś tam, to właśnie bez problemu taką szczotką można tam dojechać. Jak byłaby szersza, to po prostu byłoby to utrudnione. Włosy są takie, bym powiedział, w sam raz, nie zbyt sztywne i też niezbyt miękkie, także i fajnie doczyszcza i nie jest to też taki, bym powiedział, druciak, więc tutaj super. Nie są to takie cienkie włosy, tylko takie raczej grube, nylonowe. Te cienkie szczoteczki szybko się właśnie zużywają, szybko te włosy jakby tracą te właściwości, a tutaj są grubsze, więc jest to naprawdę fajne, trwałe. No takie zaokrąglenie tutaj dodatkowo pomaga gdzieś tam w manewrowaniu tą szczotką w zakamarkach. Plastik naprawdę jakby solidny, wytrzymały, nie jest jakby za miękki, więc uważam, że wszystko w tej szczoteczce jest git. I dodatkowo jest ona w całości z tworzywa sztucznego, więc nie ma jakiegoś elementu aluminiowego czy metalowego, więc nawet jak używacie z chemią, to Wam to po prostu nie zardzewieje. Tutaj ewentualnie na jakiś sznurek czy coś można to gdzieś po prostu przyczepić tą szczoteczkę. Także to taki tool numer 1. Na przybitkach pewnie zauważyliście, jak to się wykorzystuje w praktyce. Dobra, zanim przejdę do omówienia kolejnego tool'a, to daję Wam znać, że te produkty są aktualnie na promocji 15-20%, która potrwa do wyczerpania zapasów, więc jeśli bylibyście zainteresowani zakupem, no to linki znajdują się klasycznie w opisie pod filmem. Tool numer 2 to jest Maker Handy Sleeve. I zwłaszcza ten rozmiar 15 cm jest przez Was uwielbiany i bardzo pożądany. Jest to nic innego jak taki stelaż po prostu, na który nałożony jest taki zdejmowany rzep. On kiedyś był w wersji z klipsami, teraz jest po prostu taką nakładką. Od razu też rozwieję wątpliwości, czy da się to nałożyć na inne stelaże. To jakby da się, ale tylko do tego stelaża Makera jest to tak dobrze dopasowane, że nie lata. I po prostu działa to ze sobą idealnie. Do innych trochę tak idealnie nie pasuje, zwłaszcza na tych końcówkach, które tracą po prostu swoją sztywność, jeżeli są na jakimś innym stelażu. I teraz do czego możemy to wykorzystać w praktyce? Ogólnie jest to świetny tool do tego, żeby nałożyć na to ścierkę. I teraz możemy z tym zrobić bardzo dużo rzeczy. Na przykład jak macie takie ramy wystające na wysokości, to możecie nałożyć sobie na kija, nawet długiego, i na przykład tą dużą, wystającą ramę wyczyścić. Czy takie nawet ramy jak tutaj. Możecie bez problemu sobie całą tą ramę tutaj, dzięki temu, że to jest też łamana ta główka w tym miejscu, to bez problemu da się dojechać gdzieś tam w jakieś zakamarki. Tutaj możecie docisnąć i zmienić kąt tej główki. Można też regulować poziom jakby skręcenia tej śruby. Nie możemy sobie albo poluzować, jeżeli chcemy, żeby to było luźne i tam czyścimy dookoła, albo skręcić, żeby jeżeli chcemy mieć takie naprawdę sztywne, można to zrobić właśnie praktycznie każdą monetą. Także to super. No i też jeżeli właśnie czyścicie z kija, no to najpierw powiedzmy myjecie okno, a później możecie wytrzeć tak samo tym urządzeniem tutaj w narożnikach. To jest też rewelacyjne. Nie? I przez to, że właśnie to jest na tym rzepie, to nie jest tak, że jak nakładacie na kija, to Wam gdzieś tam ta ściereczka spada, tylko właśnie jest na tym rzepie i fajnie to po prostu nam pracuje, bo możemy sobie... O, sam się widzicie. No i jeżeli chcecie właśnie, tutaj używam się na przykład zmoczy końcówka, no to wystarczy, że sobie tą ścierkę zdejmiecie i narzucicie jakkolwiek inaczej, jakby jest to gotowe. Nie? Fajna rzecz, uważam, że must have do używania z kija i jest też w innych rozmiarach. I Maker ma dodatkowo też wkłady na tą myjkę, więc w tych wszystkich rozmiarach możecie kupić taki wkład na rzepy, sleeve, w którym normalnie możecie mieć okno, nie? Więc możecie to stosować i właśnie jako myjkę, i jako właśnie taki tool do nałożenia ściereczki i do czyszczenia ram i mycia i wycierania w narożnikach.
Kolejne narzędzie to te pady, które już może tutaj zwróciliście na nie uwagę. Pady z orzecha włoskiego i osobiście testowałem je i znam jakby wszystkie inne pady, które mamy na sklepie. Uważam, że te są najlepsze po prostu. Są najlepiej wykonane, są najbardziej trwałe i bardzo fajnie doczyszczają, więc ogólnie super. No i jak może zauważyliście, można ten pad tutaj sobie nałożyć też właśnie na tego rzepa i tak samo nim doczyszczać jakieś trudniejsze zabrudzenia, zwłaszcza fajny przy tych 15 cm. No i też Maker niedawno wypuścił Jitterbug, czyli właśnie taki uchwyt przeciwpadów i na niego możecie założyć dokładnie całego tego pada 15 cm. On tam idealnie pasuje. No i ten Jitterbug to też jest taki fajny tool, o którym możecie rozważyć. Akurat dzisiaj go tutaj z sobą nie ma. Ten rozmiar to jest 15 cm, natomiast oczywiście do tych większych rozmiarów mamy też 25 cm, 35 cm, tak samo to działa i największy 45 cm. Także ja uważam osobiście super, to narzędzie naprawdę fajnie działa, no i macie taką myjkę w zasadzie do czyszczania bezpośrednio, nie? Możecie ją zbudować, jak nie macie takiego dużego syfu, to możecie sobie wrzucić po prostu zwykłą myjkę, no i w ten sposób sobie z tym pracować. Pady są dostępne w opakowaniach po 5 sztuk od razu. Maker się nie rozdrabnia, nie sprzedaje na sztuki. Wiem, że pewnie niektórzy z Was chcieliby to przetestować, no ale oni są na tyle pewni swojego produktu. No i ja też zresztą potwierdzam ich jakość, że sprzedają po prostu po 5 sztuk. Zatem o tych narzędziach to tyle. Jeśli korzystaliście z któregoś z tych narzędzi, to będę wdzięczny za podzielenie się Waszą opinią w komentarzach. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!